Zapraszam na szklankę dobrej rozmowy. Andrzej Szczypiorski, literat, był człowiekiem niewierzącym. Opisuje wydarzenie z dzieciństwa, które o tym zdecydowało. W 1941 roku idzie do kościoła kapucynów, gdzie jest ministrantem. Po drodze spotyka starszą panią. Chłopcze, nie idź do kościoła, tam jest niebezpiecznie. I rzeczywiście, kiedy zbliża się do świątyni, widzi, na schodach stoją niemieccy żandarmi, a wszyscy ojcowie kapucyni są aresztowani. Mój Bóg okazał się słabszy od Adolfa Hitlera. Nie chciałem znać takiego Boga, a może nawet w ogóle przestałem w Niego wierzyć. Moi kochani, doświadczenie słabości Boga dla niektórych może stanowić problem. Tymczasem warto takie doświadczenie przetrwać. Dzisiaj w Ewangelii Jezus na górze Tabor pokazuje, kim jest naprawdę. To doświadczenie przyda się apostołom, którzy już niedługo będą świadkami Jego męki i śmierci. Zauważmy, że przed wielkimi wydarzeniami Pan Bóg bardzo często dopuszcza trudne przeżycia duchowe. W pierwszym czytaniu z Księgi Rodzaju Abraham słyszy piękne proroctwo. Dam ci w posiadanie ziemię obiecaną. Twoje potomstwo będzie liczne jak gwiazdy, które widzisz na niebie. Abraham prosił jakiś znak, który by potwierdził, że to są rzeczywiście słowa Pana Boga, i Bóg każe mu złożyć w ofierze 3 zwierzęta, i Abraham czeka na przyjęcie tej ofiary. Najpierw musi odpędzić, nagle się pojawiły drapieżne ptaki, nie wiadomo skąd, a potem Abraham zasypia i ogarnia go niesamowity lęk i ciemność. Może ktoś z was miał takie doświadczenie snu, nocy pełnej lęku i ciemności, zwłaszcza jeśli coś trudnego przeżywacie. Kiedy jednak się obudził, zobaczył Pana przyjmującego jego ofiarę. Moi kochani, apostołowie przeżywają coś wspaniałego. Widzą Jezusa, Jego twarz jest odmieniona, szata lśniąco biała. I widzą teraz, kim jest naprawdę ich przyjaciel Jezus. Otacza go obłok chwały, czyli jest Bogiem. Pojawia się 3 świadków. Moi kochani, Mojżesz i Eliasz spokojnie sobie rozmawiają na temat Jezusa, tego, co go czeka, ale zjawia się również świadek koronny, świadek najważniejszy. W Los Angeles swego czasu miała miejsce ciekawa rozprawa w bardzo poważnej sprawie o morderstwo. Był adwokat, który chciał użyć ostatniej już możliwości obrony tego obwinionego. Chciał wzbudzić wątpliwość w sercach ławy przysięgłych. I mówi tak: słuchajcie, porzućcie teraz pewność co do winy tego, kto siedzi na ławie oskarżonych, bo zaraz otworzą się drzwi sali sądowej i wejdzie prawdziwy zabójca. Wszyscy przysięgli zwrócili się w kierunku drzwi, nikt nie wchodzi. Adwokat kontynuuje: widzicie, nie jesteście pewni, bo gdybyście byli pewni, że to jest on, nikt z was by się nie obrócił i nie spojrzał na drzwi, a więc jest w waszych sercach wątpliwość. I wtedy stary sędzia z pomarszczoną twarzą, będący już na jednej rozprawie, mówi: nie przyjmuję tego dowodu. Dlaczego? Ponieważ sam oskarżony nie popatrzył w kierunku drzwi. Wiedział, że nikt nie przyjdzie. Moi kochani, na górze Tabor zjawia się świadek koronny, świadek gwiazda. Nie ma lepszego, mocniejszego świadka w całym wszechświecie, w całej rzeczywistości. Tym świadkiem jest Bóg Ojciec. I On potwierdza tobie i mnie: to jest mój Syn umiłowany. Mam w Nim upodobanie. Jego słuchajcie. Dobrze na tym wyjdziecie. Moi kochani, przemienienie na górze Tabor może być udziałem także twojego życia. W różnych momentach życia możesz mieć swoją górę Tabor. Tom Monaghan jest twórcą, założycielem i miliarderem amerykańskim związanym z siecią pizzerii Domino's.
Może w twojej miejscowości jest taka pizzeria. Jego dzieciństwo było bardzo trudne. Ma obecnie 87 lat, ukończone, ale w dzieciństwie, kiedy miał parę latek, umarł mu ojciec. W domu były bardzo trudne warunki. Tom Monaghan wspomina, kiedy stał nad trumną taty, tulił się do niego, mówi: tatusiu, obudź się, obudź się. Jednak to nie był sen. Mama nie mogła pozwolić sobie na utrzymanie dzieci, dlatego Tom został oddany pod opiekę, ale w bardzo dobre ręce sióstr Felicjanek polskiego pochodzenia, które przekazały mu wiarę. W latach 60. chciał studiować architekturę, ale zajął się roznoszeniem pizzy. Okazało się, że miał do tego zmysł, jakiś szósty zmysł. Nie tylko roznosił pizzę, założył własną pizzerię, sieć pizzerii i stał się miliarderem. Porzucił studia, założył sieć pizzerii Domino's na całym świecie, ale był człowiekiem bardzo wierzącym. Pan Bóg był dla niego kimś numer jeden. Jest rok 1989, ponieważ był dobrym katolikiem, dobrym chrześcijaninem, lubiał czytać książki duchowe, wziął do ręki kapitalną książkę. Autorem jest Cliff Staples Lewis, Chrześcijaństwo po prostu. I kiedy przeczytał tą książkę, która angielski tytuł nosi Mere Christianity, nagle przeżył olśnienie. Podjął decyzję. Sprzedał całą sieć pizzerii Domino's, już nie jest właścicielem. Ufundował dwie wielkie uczelnie. Ave Maria University, Uniwersytet Ave Maria i Ave Maria School of Law. Szkoła prawna Ave Maria. Kształci wybitnych prawników, wybitnych specjalistów. Założeniem są wartości chrześcijańskie, wartości katolickie. Nie ma dnia, żeby nie uczestniczył we mszy świętej. Nie ma dnia, żeby nie odmawiał różańca. Gdziekolwiek jest, daje świadectwo wiary. I mówi, że bardzo znaczącym w jego życiu był rok 1989, kiedy wziął do ręki książkę Lewisa Chrześcijaństwo po prostu. Był wierzący, ale ta książka sprawiła, że postawił wszystko na jedną kartę. Wydaje mi się, że można powiedzieć, że to była jego Góra Tabor. Przeżył jakieś wyjątkowe spotkanie z Jezusem poprzez tą książkę. Tak na marginesie, książkę przeczytałem wiele razy. Zachęcam i zobowiązuję wręcz jako do lektury obowiązkowej. Jeśli ktoś nie lubi czytać, to jest kapitalne wykonanie, to jest audiobook w wykonaniu Zbigniewa Zapasiewicza. Kiedy się słucha, ma się wrażenie, jakby czytał sam Lewis. Niesamowite przeżycie. Chrześcijaństwo po prostu. Moi kochani, kluczem do przeżycia Góry Tabor jest modlitwa. Bez modlitwy się nie da. Ksiądz Konstanty Michalski, jeden z najwybitniejszych polskich teologów, profesor, w czasie II wojny światowej był więźniem obozu w Sachsenhausen. Powiedział znakomitą rzecz, w ogóle napisał książkę, dość trudną, ale taką klasykę, jeśli chodzi o tą tematykę cierpienia w życiu człowieka, między heroizmem a bestialstwem. I powiedział tak: są w życiu takie chwile, że jesteś w ślepym zaułku. Nie możesz zrobić kroku do przodu. Nie ma możliwości zrobienia kroku do tyłu, wstecz. Nie możesz ruszyć się w lewo. Nie możesz ruszyć się w prawo. Pamiętaj, jest wyjście w górę. Jest wyjście w górę. W każdej sytuacji. Czy jesteś w obozie, czy w jakiejś trudnej sytuacji zdrowotnej, czy jakakolwiek trudna sytuacja w twoim życiu, jest Pan Bóg. Jest wyjście w górę, a więc nie ma sytuacji bez wyjścia. Kluczem jest modlitwa. Ostatnio zapewniłem o swojej modlitwie. I potem pojawiło się jeszcze więcej komentarzy z prośbą o modlitwę w różnych intencjach. I mamy z księdzem Piotrem taki pomysł, żeby pisać swoje intencje modlitewne, oczywiście w taki sposób, żeby nie ujawniać jakichś intymnych szczegółów, tą intencję tak odpowiednio przedstawić, a niech cała społeczność Szklanki Dobrej Rozmowy wzbudzi w sercu intencję modlitwy w tych wszystkich sprawach. I mamy 100 000 subskrybentów. Jeżeli by 100 000 ludzi modliło się w każdej z tych intencji, to będzie szturm do nieba.
A dla Pana Boga to nie jest obojętne. Mówi, gdzie tam 2 albo 3 jest imię moje, jestem pośród nich. Jeśli zgodnie o coś prosić będą, to ta modlitwa będzie przyjęta. I moi kochani, zgodna modlitwa tylu serc. Zachęcam do tego, piszcie intencje modlitewne, a niech wszyscy teraz wzbudzą intencje, będę modlił się w tych wszystkich intencjach, które są w komentarzach. Ja taką intencję w tym momencie wzbudzam w swoim sercu. Kameduła, przedtem Benedyktyn, ojciec Piotr Rostworowski, wielki mistrz życia duchowego dla wielu, między innymi dla Karola Wojtyły, jego przyjaciel, powiedział tak: modlitwa nie jest czymś możliwym, ona jest czymś koniecznym. Nie mów, że jesteś zagoniony, że masz sporo obowiązków, że nie masz czasu. Kierowca samochodu może być zagoniony, może nie mieć czasu, może mieć wiele obowiązków, ale każdy z nich zatrzyma się na stacji benzynowej. Nie ma chyba lepszego porównania modlitwy. Nie trzeba przekonywać kierowcy, że się musi zatrzymać na stacji benzynowej, bo inaczej dalej nie pojedzie. I tak samo jest z modlitwą. Wniosek niech każdy z nas sobie sam wyprowadzi. Dalej nie pojedziemy. Jeszcze jedno pytanie na zakończenie. Kto się przemienił na górze Tabor? Czy Jezus? A może serca apostołów, które zobaczyły coś więcej? Może ich oczy, które zobaczyły w Jezusie, który był zawsze przy nich, kogoś więcej niż dotychczas? Może rozszerzyły się ich oczy wiary? Moi drodzy, takie przemienienie może przeżyć każdy z nas. Moi kochani, Antonio Stradivari, włoski lutnik z Cremony, wykonał ponad 1100 instrumentów, z czego do naszych czasów przetrwało 600, w tym 500 to są skrzypce. Skoro od XVII wieku przetrwało aż 600 instrumentów, widać, jak są chronione, jak pieczołowicie się o nie starają ich właściciele. Nic dziwnego, bo obecnie najtańsze skrzypce Stradivariusa kosztują $2 miliony, a najdroższe 16 milionów. Krytycy muzyki, znawcy lutnictwa, historycy zadają sobie pytanie, na czym polega tajemnica tych skrzypiec. Brzmienie jest niesamowite. Budowa, drewno i odpowiedzi są różne, ale można je umieścić na 2 przeciwnych biegunach. Jedna mówi, że są wykonywane z najdroższego drewna. Świerk alpejski, który jest drewnem bardzo lekkim, ale daje właśnie takie ciepłe brzmienie i że z niego jest wierzch tych skrzypiec robiony. Mówią, że klon Jawor, boki i heban, ta szyja pod strunami. I że to drogie, najlepsze drewno jest kluczem do sukcesu. Inni znowu mówią, że brał najtańsze drewno, bo dziś te skrzypce tyle kosztują, a wtedy nie miał pieniędzy. I brał drewno po statkach, które rozkładały się w porcie. Wraki statków, jakieś w Wenecji, w lagunie, przesiąknięte słoną wodą drewno, takie do wyrzucenia, brał, suszył i z tego drewna, które miał za darmo, drewna bez żadnej wartości, potrafił zrobić takie skrzypce. Do dziś nie wiadomo, która z tych odpowiedzi jest prawdziwa. Wiadomo jednak, że to drewno przeszło przez jego ręce. I czy było to drewno najdroższe, najwspanialsze, czy marne, takie z odrzutu, to jego ręce nadały mu taki kształt, że powstały najpiękniejsze i najpiękniej brzmiące skrzypce świata. Moi kochani, nieważne kim jesteś, nieważne jakie jest twoje dotychczasowe życie, jeśli przejdziesz przez ręce Jezusa, jeśli spotkasz się na górze Tabor, to ty doświadczysz przemienienia. To ty zobaczysz, że w twoim życiu jest Bóg, że nie jesteś sam, że zawsze jest wyjście w górę. Przemienienie Jezusa jest właściwie naszym przemienieniem. On zawsze jest sobą.
to my, patrząc z perspektywy wiary na modlitwie, zmieniamy swoje spojrzenie, swoje widzenie świata, siebie i swoje życie. Niech Pan Bóg nam błogosławi w tym czasie Wielkiego Postu, żeby każdy z nas przeżył swoje spotkanie na górze Tabor. Spotkanie przemieniające moje serce. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Z całego serca dziękuję za wasze wsparcie. Ksiądz Piotr tutaj wypisuje wszystkich naszych mecenasów. Bardzo proszę o 1,5% z podatku na szkoły katolickie. A jeśli ktoś chciałby w takiej formie złożyć jałmużnę wielkopostną, to można wesprzeć te szkoły poprzez kupno zegara z napisem Opatrzność Boża jest zawsze na czas.